Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj odcinek serii Co słychać w Fish Room. Chwilę już nie robiłem takiego filmiku, więc pewnie interesuje Was, co tam u mnie słychać. No, ostatni tydzień nie publikowałem nic. Pracuję trzeci tydzień teraz. W środę będzie 3 tygodnie. Prosta, niemyśląca praca. Chociaż trzeba mieć rękę. Myję okna takiej korporacji Pick&Brock. Chwalę sobie. Trzeba co prawda wstawać o 4 rano, bo o 6 w pracy, ale w pół do 3 jestem już wolny. W piątki o wpół do 2. No i dobra stawka godzinowa jest naprawdę lepsza niż to, co jako pomocnik elektryka miałem. Tą pracę kiedyś w Polsce wykonywałem, tylko że z lin jako alpinista. A tutaj sobie robię z ziemi albo z drabinki, więc dużo łatwiej. Faktem jest, że ostatni tydzień na przykład to błędeczko wykończony. Początek roboty trzeba się przedstawić. Przede wszystkim to wstawanie o 4, a ja zazwyczaj chodziłem spać koło 2, nawet 3. Tutaj siedziałem o rybno o godziny 1 nieraz w nocy. No więc ciężko było mi się przedstawić. Miałem w zeszłym tygodniu kryzys. Po pracy po prostu musiałem 3, nawet 4 godziny pójść spać. W tym tygodniu już czuję, że jest lepiej. Czuję, że fizycznie oczywiście czuję się bardzo dobrze. Nawet powiem szczerze, że czuję się lepiej niż do tej pory, bo odkąd zacząłem pracować przy tych oknach, no jednak praca przy oknach zmusza człowieka do pewnego ruchu ciała. Kręgosłup się wygina na boki, schylasz się, podnosisz raz w lewo, raz w prawo. Taka gimnastyka korekcyjna, można powiedzieć, nawet z tego wynikła. Faktem jest, co by nie mówić, że odkąd pracuję, nigdy nie bolał mnie kręgosłup. Owszem, pierwszy tydzień, jeszcze w tamtym tygodniu, to bóle mięśni nóg. Bo na drabinkę z drabinki, na drabinkę z drabinki. Tych okien, przeciętnie powinno się umyć w ciągu dnia około 200, więc jest to robić. Jedne są bardziej czyste, drugie mniej. Filozofii w tym nie ma, natomiast jest to w pewien sposób manualna praca. Tutaj nawet w Niemczech, co mnie zaskoczyło, robi się tak zwany Ausbildung trzyletni, czyli trzyletnią szkołę zawodową. Z tym, że dotyczy ona ogólnie czyszczenia wszelkich różnych powierzchni, chemii. Są też, mamy XXI wiek, są różne maszyny do mycia. Można spokojnie umyć okna na wysokości 2, prawie 3 piętra z samego dołu. Taka maszynka to by mi się przydała. Kurczę, to jest maszyna, która produkuje wodę RO pod ciśnieniem. Taka kolumna, którą ja mam, tylko że w skali 10 razy większa. To piękna wydajność, naprawdę. Mogłem wtedy myśleć, żeby mieć akwaria, gdzie tylko na wodzie RO lecę. Także ostatnie te 2 tygodnie, tak jak mówię, non-stop praca, a teraz już prawie 3 tygodnie. Jeszcze jutro i zacznę 4 tydzień. Tak, poza tym, jest straszna lipa. Pojawiły się szczury. Zobaczcie sobie. Tak. Takie rzeczy w Fish Roomie. Kurwa mać, znowu. 2 lata temu była i teraz znowu. To taki zapany tutaj. W ogrodzie naprawdę sporo ich zapałem. Teraz jakby trochę mniej jest ich, bo masę trutek poskładaliśmy. Zresztą zeżarły nam wszystkie warzywa, które mogły zeżreć. Pomidorów nie lubią, więc są pomidory tylko i fasolka. Ale selery, czy tam inne rzeczy. Nawet pory, kurczę, pożarły. Nie mówiąc o cukiniach.
Nawet nie były w stanie się rozwinąć cukinie, bo jak tylko urósł taki palec, długość powiedzmy 15 cm, grubości kciuka, to zaraz były zęby szczura. I skurwiel nie zjadł, tylko nadgryzł. No i od tego miejsca zaraz takie czarne się zaczęło robić. Tak czy owak, te całe szczury doprowadziły do tego, że no, straciłem wszystkie tarliska z elasomą. Dosłownie wyciągnąłem z tych wszystkich tarlisk dwie rybki, samiczkę i samczyka, ale wyginęły mi też te tarlaki, które tam były. Po prostu całkowicie zbielała woda, zrobił się syf i no nie tylko tam, w wielu innych akwariach. Dwa już zrestartowałem, trzecie będę musiał. Pozostałych udało się jakoś po podmiankach zwalczyć tą plagę. Generalnie tam, gdzie karmiłem planktonem z moich kajfasów, no to w większości akwariów właśnie zrobił mi się taki dziwny zakwit. Za chwilę Wam pokażę u moich lorek. Jakiś czas temu pokazywałem Wam, że i mówiłem, że zaczyna mi kwitnąć woda, nie wiem czemu. Zastanawiałem się, no to szczury po prostu przychodzą i piją mi wodę tutaj. No też zwróciłem uwagę, że tylko myślałem, że to ślimaki same z siebie wyłażą z akwariów, ale jak się przyjrzałem, to zobaczyłem, że nadgryzione skorupki są tych ślimaków. Więc szczury sobie po prostu przychodzą tutaj no, zapolować na ślimaki w akwariach. Tam, gdzie karmiłem planktonem z beczek, tam też w tych kajfasach i beczkach jest sporo ślimaków. Sporo błotniarek jest jakichś takich tego typu kręconych. I przypuszczam, że po prostu szczury wyłażąc z kanałów przychodzą sobie tutaj na te ślimaki. No i też widziałem takie skorupki ślimaków wokół tych kajfasów, więc przypuszczam, że tam po prostu też wyciągały, no i ten syf tam mi zrobiły. No, lekka lipa. Na szczęście zostałem jeszcze elasomy w dwóch akwariach, które miałem tutaj, gdzie nie karmiłem tak intensywnie tym planktonem. Chociaż z drugiej strony tam też dawałem, ale tam może jest kwestia tego, że one są specyficzne, zarośnięte całkowicie przez wątrobowca Monosolenum. Mimo że on po prostu jakoś, no, on bardzo lubi azot, ten wątrobowiec, może on po prostu likwiduje jakiś nadmiary azotu, Bóg wie czego, co tam zawlokło się razem z planktonem. No cóż, tak to już jest w akwarystyce niestety. Dobra, zobaczmy teraz sobie pozostałą część fiszumu. To oczywiście mój duży zbiornik. Jak widać po podmiance troszkę tu jest jaśniej. Przedwczoraj była podmianka. No zobaczcie jak pięknie pływa stado Astyanax. To był szczał w dziesiątkę z tymi Astyanax. Dość żarłoczne są te ryby. Podbierają karmę z brojasą. Podnoszą ją z podłoża. Później postaram Wam się to pokazać. Teraz nie karmię z tego względu, że chciałem Wam pokazać jaka jest fajna woda czysta. Później porozmawiacie sobie po karmieniu jak to wygląda. Naprawdę świetna ryba do takiego dużego akwarium. Widać, że no naprawdę ma duże wymagania, jeżeli chodzi o wielkość zbiornika, z tego co widzę. Urosły mi te ryby już tutaj. Zobaczcie jakie ładne, duże się po niektóre zrobiły. Świetnie to wygląda, naprawdę. No życia tu jest moc w tym akwarium. Jakoś teraz nie wyobrażam sobie ich w mniejszym zbiorniku.
Myślę, że minimalny zbiornik to jest jakieś 140-160 cm dla tych ryb. Zważywszy na prędkość ich pływania, one teraz są podekscytowane. Normalnie nie pływają aż tak intensywnie, raczej tak jak te ryby poniżej. One są podekscytowane, bo czują, że zaraz będą karmione. Spłynęły teraz na dno w poszukiwaniu tabletek dla zbrojasów. Gdyby coś znalazły, widzicie, zerkając jakiś czas, gdyby coś znalazły, to któraś z ryb podjęłaby tabletkę. Później jest wyścig za tą tabletką, więc to bym chciał Wam pokazać. To fajnie wygląda. Wygląda wręcz jak taki mecz koszykówki, jak to moja żona stwierdziła. Bo ta tabletka przechodzi z pyska do pyska. Wręcz tak jakby koszykarze sobie przerzucali piłkę. Dobra, pokażę Wam następne zbiorniki i przy okazji tutaj rzucę karmę. Jak wypatrzę, że ścigają się za tabletką, to wrócimy sobie tutaj jeszcze na chwilę. Tak też nie wygląda obecnie fish room. Oczywiście nie ma tu jakiejś tragedii strasznej. Trochę było pracy. Na nowo musiałem założyć tutaj akwarium. Wcześniej miałem Fudulupanczak Zamieti, teraz są tutaj gupiki Campoma 42. Wkrótce okaże się, mam nadzieję, że w środę, odcinek o tych gupikach. Zapraszam. Chciałbym zrobić w ogóle serię na temat różnych ciekawych form gupika Endlera, nie tylko tych dzikich. Teraz będzie nam się wszystko odbijać oczywiście. No i oczywiście szybki nigdzie nie są wyczyszczone. Zobaczcie, jak pięknie zagloniałe. Ale najlepiej zagloniałe Wam pokażę dopiero. Mnie to, jak już wielokrotnie wspominałem, nie przeszkadza. Czyszczę je tylko do filmu. A tak po prawdzie to ryby lepiej się rozwijają w takim zbiorniku, gdzie są zarośnięte szyby. Szczególnie takie płochliwe gatunki. Drugi ze zbiorników, który chciałem zastartować, to tutaj zbiornik dla Gambuzi Sex Radiata Candelaria. No, tych ryb jest wieczny konstans, tak jak widzicie. Nic tam się u nich za wiele nie dzieje. No nie wiem, muszę poszukać informacji. O, właśnie to jest takie typowe. Raz, dwa, trzy, cztery samice. Gdzieś tu samiec i powinna być gdzieś piąta. O, jest i piąta. Często tak jeszcze bliżej siebie siedzą. Ale nie widzę, żeby te ryby jakoś bardzo intensywnie pływały. Owszem, jak dam plankton, no to tak, to troszkę się ożywiają. Może dam, to zobaczymy. No, są. Ale oczywiście szukają komarów. O, trochę jeszcze komarów jest, ale niewiele już jest komarów w tym roku, nie wiem czemu. Może coś tam rozpylają przeciwko komarom. Ostatnio padało, więc może to dlatego. A z drugiej strony też wydaje mi się, że zima szybciej nadejdzie, bo już jakieś 3 tygodnie temu nasz dąb tutaj zaczął tracić liście. A teraz to już w ogóle ich leci tyle, co w zasadzie normalnie jest w październiku. No i dość tak chłodno było i deszczowo w tym roku. Jak na Westfalię nawet, już tak powiem. No nie ma jakiegoś szału pływania i polowania, jak widać. Mam od nich młode ryby, tak jak wspomniałem. Są tam. Te ryby są dużo mniej płochliwe i bardziej aktywne, więc może to jest kwestia rzeczywiście tego, że to już jest F1, a te ryby są z odłowów, no i nie są u siebie po prostu. Tutaj Wam chciałem pokazać. Lagenandra gubi mi liście.
Gubi mi liście, bo jest za twarda woda. Muszę zmienić tu wodę. Jutro już to zrobię. Dzisiaj usunę tylko te martwe liście butwiejące. Zobaczymy, może nie trzeba będzie zmieniać parametrów tej wody tak bardzo, ale wydaje mi się za twarda. Za twarda, ale wydaje mi się, że odpowiednia dla tych gupików. Dowiecie się w środę. Testuję też sobie taki cusik. To jest pH buffer 8,5. Można sobie ustabilizować przy pomocy tego preparaciku wodę na 8,5 pH. No i generalnie rzecz biorąc nie bardzo ta woda spodobała się tutaj tej Lagenandrze. Jeżeli chodzi o Anubiasa obok i Bucephalendrę, no to im to nie przeszkadza. Nawet chyba lepiej rosną w takiej wodzie. Ale no Lagenandra zareagowała mi zrzuceniem liści tych starych. No zobaczymy, jak będzie dalej tak się działo, no to będę musiał obniżyć to pH, ale nie chciałbym tego robić. Wyjaśnię w filmie Środa z rybą, o co chodzi. Nie chcę spoilerować za dużo, ale to dla mnie istotne, żeby te pH tutaj było 8,5. Tak, poza tym, tak jak mówiłem, no, pozarastały mi akwaria, nasze szyby. Problem jest tutaj poniżej u szczupieńczyków, bo to, co tutaj na szybach jest, to nie jest glon niestety. Ta woda jest kryształ, tylko że ten zbiornik ma to do siebie, że endemicznie porastają mi szyby tutaj okrzemkami. Stąd taka brązowa barwa tego nalotu. O, tutaj taki widać większy gdzieś złuk, którego nie doczyściłem ostatnim razem. To jest olbrzymi problem, okrzemki. Nie wiem czemu akurat w tym zbiorniku i tylko tutaj rosną mi na potęgę i nic nie mogę z nimi zrobić. Problem jest to, że niszczą szyby akwarium. Okrzemki mają ten pancerzyk. Zobaczymy, może będzie to widać lepiej nawet tutaj. Okrzemki mają ten pancerzyk. Szukam takiej rysy na szkle, to byłoby najlepiej widać. One mają ten pancerzyk zbudowany z krzemionki. Niestety, no, ta krzemionka budująca ten pancerzyk, ona jest chyba nawet twardsza niż to szkło. W związku z czym skrobiąc, o, tutaj widać, odłupują się takie od szyby, takie łuski, no takie punkty są, to nie, ale akurat to i no po prostu te okrzemki odpadają razem z taką łuską szyby. Z czasem tego jest coraz więcej. W miejscach na przykład, gdzie są jakieś rysy na szkle, no to stamtąd nie ma jak tylko przemek usunąć po prostu, bo nawet jakoś tam próbując, nie wiem, można próbować może wodą tlenioną, ale nie sądzę, żeby to cokolwiek pomogło. Także z czasem szyba w takim akwarium zaczyna nam matowieć. Najgorsze co można robić, to czyścić takim magnesem z taką szczotką, bo jak tego iłu okrzemkowego najdzie nam tam do środka, to po prostu działa to jak taka pasta polerska. Tutaj jest fajna rzecz, tylko muszę dać rybom karmę, żeby je wypłoszyć. O, jak widzicie, pojawił się narybek Tampico, Xiphophorus variatus Tampico. O kurczę, to jest złośliwość mojego telefonu. Zmienia mi się ostrość jak przybliżam.
No nic, nie jestem w stanie bardziej. Chciałbym wszystko powyłączać. Wypatrzyłem 2 rybki wczoraj, ale jedna już zaczyna nabierać koloru. Zaczynają się robić pasek na boku, czyli one już są tutaj dłużej, tylko dopiero wypłynęły z tych wszystkich muchów, które tutaj są, z zakamarów. Z tego co widać, to te platki nie atakują swoich młodych. Nie atakują swoich młodych. Kolonia mi się zaczyna odradzać. Niestety, no, tej ryby można tylko samotnie trzymać w gatunkowym akwarium, dlatego że ten narybek po prostu nie jest w stanie wygrać konkurencji z innymi rybami żyworodnymi. No i tak jak mówię, najlepiej jest je trzymać samemu. Trzymałem je z 2 gatunkami limek, z limką perugią i limką garbatką. No i o ile dorosłe ryby bez problemu sobie żyją z nimi, no to o tyle młode ryby nie są w stanie wygrać konkurencji z tymi limkami. Najlepiej, tak jak ja teraz je mam, trzymać je samemu. Bardzo fajny gatunek, bardzo ładny. Samczyki wyglądają tak samo jak samiczki. Samiczki są po prostu większe. O, to właśnie samczyki 2. Samiczki są trochę bardziej okrągłe i większe, ale generalnie on tutaj samiec i samica generalnie są bardzo podobne do siebie. No, tak cieszę się, że kolonia się odradza. Tak poza tym to chciałem Wam pokazać coś, czego nie pokazałem w odcinku o Phalichthys moich ostatnich. Phalichthys Farewell Fairy, chyba tak to się mówi. To są te młode ryby, ale w akwarium ogólnym też się tam odchowały i nawet mam wrażenie, że są większe. Co ciekawe, jedna z ryb, która tutaj jest, odłowiłem 7 młodych rybek wtedy z zbiornika. Ta, która tutaj płynie w dół, to jest szczupieńczyk degata. Zastanawiam się, skąd on się wziął tam. No, te ryby żyworodne są tam już dosyć długo, więc patrząc na wielkość tej ryby, no to przypuszczam, że po prostu z roślinami albo na pęcecie przeniosłem, bo brałem trochę roślin pływających z tego zbiornika, gdzie mam szczupieńczyki degata, no i pewnie coś tam było. Pozostałe ryby to właśnie są te Phalichthys. No i w zbiorniku spokojnie jest drugie tyle, bo widzę, że między dorosłymi pływają. Także za niedługo całe to towarzystwo przeniosę, oprócz tego szczupieńczyka, który pójdzie sobie do tego tutaj paludarium. No ale tam muszę usunąć część roślin pływających, bo dość ciemno się zrobiło na dnie. W zasadzie nic nie widać. Ale tu sobie za chwilę dojdziemy. No, także młode rybki się pojawiają. Tak samo tutaj u moich limek nigrofasciata tej formy z jeziora Migro Rain też cała masa młodych rybek się pojawiła. Naprawdę prężna grupa teraz jest. Trzeba przyznać, że nieźle się te ryby mnożą.
No to samo oczywiście u dołu. Teraz limki są całkowicie same, bez kupików. No zobaczcie, jak pięknie się rozrosło to całe stado. No to jest w pewien sposób znamienne właśnie na przykładzie tych limek. Jeszcze rok temu miałem taki problem ogromny z wymieraniem mojej grupy. A proszę, po wzbogaceniu krwi, no teraz ta grupa jest naprawdę w szczytowej formie. Myślę, że można by było część z tych młodych ryb odłowić i stworzyć sobie drugą grupę gdzieś w jakimś innym zbiorniku. Pytanie gdzie. Ale naprawdę no, limki, garbatki tej takiej typowej rzecznej to jest tutaj multum. I oczywiście zbiornik naprawdę sprzyja tym rybom. Lubią ten ruch wody. Otóż na rybek falichty z zbiorniku ogólnym przypuszczam, że mogą tu już być jakieś mieczyki. Wsadziłem taką wielką kępę hydrokotyla. Oczywiście pochodzi z tego tutaj zbiornika. Musiałem taką wielką czapkę zdjąć, bo zacieniowała już wszystko. Idealnie się przydała jako schronienie dla narybku. O. Teraz to dobrze widać. Sięga od samej góry do dołu. Muszę trochę więcej światła zrobić. Belka padła niestety. To już wspominałem ostatnio też. Muszę zmienić belkę. Czekam aż wypłatę wezmę. Dopiero 15. No i przepraszam. Nie ma to jak dostać w trakcie filmu ataku kichania, przekręceniu. No, także zobaczcie, no rybek sobie swobodnie dośpływa tam u dołu. Ma oczywiście gdzie się schronić. Póki co na razie nic tu nie robię. Póki co jest to zbiornik techniczny. Teraz no, muszę się skupić raczej na tym, żeby ogarnąć pracę. No a później odłożę jakieś sobie pieniądze i będę mógł zająć się tymi projektami, które miałem w głowie. Co chciałem Wam jeszcze pokazać dzisiaj? Właśnie to, co wspominałem o syfiastej wodzie. Zobaczcie. To jest to akwarium, gdzie mam lorki. Te takie jasne lorki. Gdzie one są? Jeszcze nie dałem karmy, więc nie wylazły. Ale wiecie dobrze, o które mi chodzi. No i biała woda, robiłem o tym film. Dawałem węgiel aktywny razem z ceramisem i nic nie chciało pomóc. No, rozwiązanie właśnie jest w postaci tych szczurów cholernych. Muszę ten zbiornik niestety zrestartować. Nic już nie wymyślę tutaj, a nie chcę, żeby mi zaczął obmierać. Czort wie, co to za gówno przywlekły te szczury z piwnicy. No ale po prostu cały czas jest taki kolor wody, wręcz jak taka zawiesina jakiegoś iłu, która się unosi. O, to widać tutaj dobrze teraz. Nie chcę mi się już tym męczyć. Także stwierdziłem, że trzeba wziąć i zrestartować baniak. Na razie ryby przeniosę tutaj sobie do plastików. Z tym, że na chwilę obecną ten plastik mam jeszcze zajęty. Jest tu pełno gupików Japan Blue. One tutaj były sobie w tym baniaku, ale myślę, że odłowię je całkowicie. No i
wpuszczę sobie tutaj neony te karłowate, które zresztą są tutaj w akwarium i w ogóle ich nie widać. Także no, przy restarcie tego zbiornika gdzieś muszę dać ryby. Na zbrojasy też chciałem przesortować, zmniejszę sobie tą grupę. Część ryb myślę, że weźmie ode mnie Tomas. No a część tych ryb chciałbym właśnie sobie na razie wpuścić do tego plastiku, jak już przesortuję głupiki. No generalnie rzecz biorąc, w całym tym nieszczęściu jest takie szczęście, że chciałbym to akwarium przeznaczyć, jeżeli będzie restartowane, no a będzie, to chciałbym je przeznaczyć na jakiś nowy gatunek ryb żyworodnych. Tak jak wspomniałem, no będę właśnie, może nie tyle, że będę likwidował akwaria z jakimiś rybami, bo tego robić nie chcę, ale jeżeli no, będzie taki wypadek jak teraz, to myślę, że jest rozsądnym wziąć i przeznaczyć to na coś nowego. A te ryby, które mam, mogę sobie hodować spokojnie w takim akwarium, jak to tutaj z boku, gdzie obecnie mam szczupieńczyki. One nie wymagają za dużo światła. Mam miejsce na taki zbiornik tam w tej zimniejszej części też. Więc zresztą przez długi czas je trzymałem w takim zbiorniku, tylko miałem ich mniej. No i całkiem nieźle się rozmnażały, więc myślę, że nawet mogę sobie zrobić dwie grupy z tymi rybami. Mam też przecież zbrojasy tutaj w kajfasie. To tylko przeszkadza przy obserwacji tych ryb. Natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację, etc., bez problemu te ryby żyją w takich warunkach. Momento. Muszę przenieść to szkło, żeby się mi czasem nie rozbiło. Ok. Niektóre dość duże mam te ryby tutaj. I tu jest taka dość duża lorka. One zagrzebują się w piasku, więc jedyny wymóg to ruch wody i piasek. Nic poza tym. No i karmienie w miarę możliwości żywą karmą. Ewentualnie jakimiś tapsami, gdzie jest dodatek insektów. Karmę dla zbrojasów też zjadają, bo zazwyczaj tam dają jakiś dodatek białka, ale wymagają no, karmy, żeby były jakieś insekty w tym. Najlepiej dawać co jakiś czas właśnie albo ochotkę, albo California Blackworm. Można dać tu Bifex, ale no, to niebezpieczna karma, a te ryby są rzadkie, więc lepiej sobie odpuścić, kupić droższe robale. No. Także wszystko można. Problem w tym, że będzie mi gorzej kręcić, natomiast na temat tych ryb tyle filmów już zrobiłem, że mógłbym ten większy zbiornik przeznaczyć na powrót na coś innego. A przy okazji zachowałbym sobie moje ryby. No i tak też byłoby najlepiej, nawet podzielić je na dwie populacje. Wtedy może nie musiałbym nadmiaru oddawać, dzięki czemu można byłoby je krzyżować między sobą. Dłużej bym te ryby zachował pewnie w fiszumie. A mam już je chyba 8 rok, jakby nie było. Także no to byłoby miłe. To chyba wszystko. Aha, jeszcze miałem pokazać Wam ekstremalnie zarośnięte akwarium glonami. Tutaj panorama. Nienawidzę czyścić tej panoramy. To jest taki syf, jeżeli chodzi o czyszczenie, denerwujące. Rybom nie przeszkadza, mnie też nie. Mam wrażenie, że nawet lepiej się czują, jak nie oglądają moje gęby.
No ale generalnie to jest fakt, że płochliwe ryby raczej powinny być, no to jest dobry sposób na to, żeby zmniejszyć tą płochliwość w każdym razie. Myślę nad tym, żeby jeszcze do końca tego roku sprawić jakieś większe akwarium, no ale zobaczymy, jak to będzie z finansami. Tak czy owak mam je już w 3 zbiornikach. Mam je tutaj między innymi Chapalidis i dość dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o konkurencję z tymi linkami. Teraz musiałem wyłączyć napowietrzanie, bo przeszkadzałoby w nagrywaniu hałas. Mogę Wam pokazać, że nie ściemniam. No. Jeszcze nie zaczął buczeć. Może nie będzie buczał. Psuje mi się gówno. Dość dobry brzęczyk był, ale już się zbył. Mam takiego tutaj ogromniastego. To zrobię kiedyś ekstra filmik o nim. Jeszcze go nie podłączałem. Powinien obsłużyć mi przynajmniej połowę szumu. No. O! O! Zaczyna się rozkręcać. Dobra. Tego chciałem uniknąć na filmie. No, w każdym razie tutaj widzę, że te czapalidy rozmnażają się spokojnie przy tych linkach, perugiach. No i chciałbym też między innymi na przykład zabrać stąd sobie te Poecile mexicana. Tutaj widać samczyka z takim pomarańczowym brzuchem, czy też żółto-pomarańczowym, tam kolejny w dołu. Są młode, owszem, te Poecile, ale jest ich niewiele, powinno być ich dużo więcej. Najlepiej radzą sobie tutaj właśnie te czapalidy z moje. Tak więc jak widzicie, idę nadal w kierunku ryb żyworodnych, tak jak wspominałem. Ach, nie wspomniałem jeszcze, to już jest końcówka, bo dzisiejszy odcinek to bardzo długi, widzę, że będzie. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, nie wiem czy... O! Zobaczcie sobie, ta mała rybka, która tutaj płynie, to jest Limia islai. 4 młode rybki mam. Cztery młode rybki mam. Przechowywałem przez pewien czas dla znajomego ryby, które były dla niego przeznaczone. No i po wysłaniu ich odkryłem, że o kurczę, coś tu pływa jeszcze. Może jest więcej niż 4. Ja bynajmniej naliczyłem 4 sztuki. No teraz widać 2. Tak wyglądają młode limki islai. Mają no tak około centymetra, wydaje mi się. Od razu widać, że pomimo podobnego ubarwienia to są inne ryby, bo ta limka Nigrofasciata garbatka, która jest de facto bardzo podobna do tej islai, czy też na odwrót, no to narybek różni się kształtem, bo tamten narybek jest dużo masywniejszy. Ten jest taki jakby rozciągnięty bardziej, wrzecionowaty, a tamte to są takie pulpetowate bardziej. No i ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, nie wiem czy mi się to uda oczywiście. Tutaj mam w zbiorniku moje drobniczki jednodniówki, ale widzę, że chyba je wystraszyłem teraz, bo... Ale teraz jest coś, co możecie zobaczyć. Widzicie tam taką małą rybkę, która sobie spłynęła teraz. Rozmnożyły mi się. O, tu jest młoda. Rozmnożyły mi się tutaj.
to jest tarlisko, które miałem dla Elasomy. Niestety, no, miałem tutaj właśnie taką białą wodę. Nie likwidowałem tego tarliska z tego względu, że rośliny mimo wszystko przeżyły, więc zmieniłem tylko wodę. No i przyniosłem z ogrodu moje drobniczki jednodniówki. No bo po początkowym wzroście populacji, który tam nastąpił, bo się rozmnożyły, no coś poszło nie tak. O, tam widzę następna jakaś jest. Nie wiem, gdzie się schowały dorosłe teraz. Były tutaj przed chwilą. O, w każdym razie super sprawa, że się rozmnożyły, jakieś młode się pojawiły. O, tu jest dorosła ryba. Także można zobaczyć, że jest różnica w tym, co pokazuje. O, i tutaj był z tyłu samczyk i krewetka oczywiście. O. No, ale świetna sprawa, że pojawił się narybek w końcu. I ciekawe, że w takim akurat zbiorniku najbardziej im spasowało. W końcu zaczęły się mnożyć na nowo. Może też ten epizod na zewnątrz w Kajfasie też na nie tak wpłynął, że pojawiły się młode. Wiadomo, jest cieplej tutaj u mnie w Fiszrumie niż teraz na zewnątrz. No, tak czy owak, nie tylko same złe rzeczy się zdarzyły. Chodzi mi tutaj o tą inwazję szczurów i no i niestety straty dużej ilości Elasom, co bardzo było smutne. No ale jednak mimo wszystko na jakimś innym polu, w przypadku tutaj właśnie żyworodnych, dużo się dzieje obecnie, no i ryb przybywa, co nie? A to najbardziej zawsze cieszy, no bo no, wiadomo, że po to hodujemy te ryby. Może nie tylko po to, ale zawsze miło jest zobaczyć ten rybek, zawsze człowiek czeka. Dobra, to tyle na dzisiaj. Naprawdę długi filmik wyszedł, ale chwilę no, mnie nie było, no i wydaje mi się, czasem muszę zrobić taki dłuższy filmik, żeby no, zmieścić te wszystkie rzeczy, które się dzieją, bo robiąc osobny film dla każdej sytuacji, to bym musiał chyba codziennie coś kręcić, prawda? Na to niestety teraz nie mam czasu i nie wiem, czy to byłby sens, bo to naprawdę przybyłyby tony filmów. Lepiej jak bardziej tematyczne są te filmy, a ta treść, co słychać w Fiszrum, ona zawsze była taka dłuższa, więc myślę, że tak powinno pozostać. Ok, zapraszam na film w środę, ten nie będzie taki długi, obiecuję. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ta nowa seria o gupikach. Co jakiś czas będę coś wrzucał o jakiejś fajnej formie, bardziej topowej. No, na dzisiaj już tyle. Pozdrawiam i cześć.